tym tygodniu trafiło mi się wyzwanie w postaci tortu urodzinowego i jak zwykle ogólny plan jakiś był, ale zmienił się on co najmniej kilka razy w trakcie przygotowań, jak to zazwyczaj bywa, kiedy zaczynam robić torty. Co z tego wyszło? Oglądajcie dalej. Zaczynam 2 dni wcześniej od biszkoptu. Tutaj robię biszkopt jasny bezglutenowy z przepisu, który jest dostępny na orchideli.com. Oczywiście można wykorzystać dowolny inny przepis na biszkopt. Tych, którzy nie mają doświadczenia w tortach albo w biszkoptach, zachęcam do obejrzenia filmu na YouTubie. Jest tam mój bardzo szczegółowy film z przepisem na biszkopt dla początkujących. Wracając do biszkoptu, jajka, cukier i odrobinę soli ubijam razem, tak aby piana potroiła swoją objętość i stała się bardzo jasna. Zazwyczaj zajmuje to około 15 minut. W międzyczasie mieszam budynie śmietankowe i mąkę ryżową. Ten biszkopt jest bez proszku do pieczenia. Kiedy piana jest już wyraźnie sztywna i jasna, przesiewam etapami budynie i całość mieszam delikatnie, tak aby nie zniszczyć piany. Po wymieszaniu pierwszej porcji mąki i budyniu dodaję kolejną i znów mieszam, powtarzając wszystko, aż dodam całe suche składniki. Gotowe ciasto przelewam do rantu o średnicy 21 cm i wysokości 8 cm. Całość wstawiam do nagrzanego piekarnika na mniej więcej 40 minut. Upieczony biszkopt od razu wyjmuję z piekarnika, sprawdzając wcześniej patyczkiem, czy jest upieczony w środku i zostawiam go do przestudzenia na 15 minut, a potem wyjmuję z rantu. Zostawiam na godzinę lub dłużej, jeśli mam czas, żeby całkowicie wystygł. Potem owijam folią i odkładam na blat. Następnego już dnia taki zastygnięty biszkopt kroję na 3 równe blaty. I od razu też przygotowuję krem. Tutaj będzie bardzo prosty krem, czyli schłodzona śmietanka 30%, schłodzony serek mascarpone i około 1/3 puszki mleka słodzonego zagęszczonego. To do smaku można również dodać 2-3 łyżki cukru pudru zamiast mleka. Całość ubijam najpierw powoli, żeby nie chlapało, stopniowo zwiększając obroty do najszybszych możliwych. Kiedy krem zacznie gęstnieć, znów zmniejszam obroty, dosypuję 2 śmietanfiksy i całość miksuję na wysokich obrotach niezbyt długo, do momentu, kiedy krem zrobi się wyraźnie sztywny. Na pierwszy blat biszkoptu zakładam obręcz. Mój rant, przypominam, ma 8 cm wysokości. W sumie mogłam wziąć wyższy, taki 12 cm byłby idealny, no ale akurat ten był pod ręką. Blat dokładnie nasączam przegotowaną wodą z cukrem i cytryną. Na jeden taki blat do nasączenia zużyję około 100 ml ponczu. Po nasączeniu wykładam cienką warstwę kremu po to, aby owoce nie zabarwiły biszkoptu. Na to idzie borówka całkowicie zamrożona. Tort przygotowuję wcześniej po to, aby krem zastygł przez noc, ale również aby owoce miały czas się powoli rozmrozić. I jeszcze jedna wskazówka. Mnie nie zależało na wyglądzie boków, trochę mi się śpieszyło, ale generalnie warto owoce układać zostawiając odstęp około 1,5 cm od brzegów tortu. Dzięki temu owoce później nie przebiją się przez warstwę kremu na wierzchu. Na owoce wykładam już taką normalną, grubszą warstwę kremu, wyrównuję i przykładam drugim blatem biszkoptu. Wszystko powtarzam. Oczywiście zamiast borówki można użyć dowolnych innych owoców, np. malin, pokrojonych truskawek, brzoskwiń z puszki czy winogron. Bardzo dobrze też smakować będzie mieszanka różnych owoców wymieszana z tym kremem. Na wierzchu układam ostatni blat biszkoptu, pamiętając o nasączeniu. A ponieważ część tortu wystaje mi, przykryję jeszcze tę wystającą część kremem, który mi pozostał po to, aby zapobiec wysychaniu biszkoptu przez całą noc w lodówce. Tak przełożony tort wstawiam do lodówki do zastygnięcia albo na całą noc, jeśli przygotowuję go wieczorem, albo na minimum 4-5 godzin, jeśli przekładam go rano. W międzyczasie zrobię jeszcze krem do pokrycia tortu. To będzie jeden z najbardziej popularnych kremów, czyli 3M. Bardzo miękkie masło ucieram na wysokich obrotach miksera do białości, takie dobre 10 minut, można nawet trochę dłużej. Do utartego masła dodaję mleko zagęszczone, słodzone i całość ucieram intensywnie przez kolejne 3 minuty. I na koniec dodaję jeszcze mascarpone i tutaj ucieram już krótko, tylko aby wszystko się połączyło, ponieważ zbyt długie ucieranie spowoduje zważenie się kremu, więc trzeba uważać. Bardzo ważne jest też to, aby mascarpone miało temperaturę pokojową. Minimum 2 godziny przed robieniem kremu trzeba je wyjąć z lodówki, ponieważ jeśli do kremu dodasz zimne mascarpone, krem również się zważy. I jeszcze kolor. U mnie różowy barwnik w żelu z firmy Food Colors.
Po jego dodaniu ucieram bardzo intensywnie całość, ale też bardzo krótko. Jeżeli używasz barwnika w proszku, dodaj go na samym początku ucierania masła i w takim wypadku warto również użyć barwnika tłuszczorozpuszczalnego, czyli przeznaczonego do mas tłustych lub do czekolady. Ostatnim etapem jest odpowietrzenie kremu, czyli pozbycie się dużych bąbelków powietrza. Ja zmieniłam tutaj końcówkę na mieszadło typu K i taki gotowy krem mieszam przez kolejne 10 minut, a raczej mikser miesza, na najniższych dostępnych dla danego miksera obrotach. Przy mikserze ręcznym trzeba będzie odstawić go na bok i całą pracę wykonać samodzielnie, mieszając krem ręcznie szpatułką. Kiedy krem jest gotowy, dobrze schłodzony tort wyjmuję z rantu i nakładam pierwszą warstwę kremu. Całość idzie do lodówki na jakieś 30 minut lub dłużej, jeśli masz czas i możesz cierpliwie poczekać, a potem druga warstwa kremu. Ja już ją nałożyłam poza kamerą, żeby było szybciej. I jeszcze sopelki, czyli biała czekolada 100 gramów i 1 łyżeczka oleju, rozpuszczone razem. Tutaj kluczowa jest konsystencja. Czekolada nie może być zbyt rzadka, czyli zbyt ciepła i nie może być też zbyt gęsta. Jeżeli nie masz wprawy, to najlepiej przetestować sobie konsystencję, robiąc niedużego sopelka gdzieś z boku tortu. Na koniec jeszcze dekoracja, która zazwyczaj do końca nie wiem, jak będzie wyglądała. Zaczynam od wysokich rozetek, robionych tylko 1M i kremem, którego użyłam do pokrycia tortu. Dodaję makaroniki, przepis na nie znajdziesz na orchideli.com. I jeszcze dołożyłam Raffaello w środku i kawałki, u mnie akurat Kinder Country, ale może być to też zwykła czekolada na przykład. Tak prezentuje się całość i rzadko mi się zdarza to mówić w stosunku do własnych tortów, prawie nigdy, ale jestem całkiem zadowolona z efektu końcowego. No i oczywiście najważniejsze, czyli środek. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze, sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.